Chyba mamy koteczka nowego. Kręci się tu już kilka dni. Malutki tam gania, szczeka na niego. Dzikus. Na kogo też czekasz? A jest tu jakiś kotek. Schował się na szczęście, zeskoczył z drzewa i się gdzieś schował w trawie. Co tak to szczeka i ogląda merda. Co tam, Gulliverku? Też chcesz się bawić z kotkiem? A kotek się was boi. Się chowa gdzieś tutaj bezpiecznie w tych jeżynach, malinach, różach. Zgubiłeś trop, dzieciaku? No i całe szczęście. A nie biegaj tak. Zjeść czy nie zjeść? Czyja to robota? Na truskawce nie został ani jeden liść. I tu podobnie. Tu też liść obskubany. I z tej strony kilka. Nie ślimak. Czyżby zając? No trudno. Na razie zadowolę się poziomkami. Dzień dobry. To ja z kopaniem przeszedłem na tą stronę domu i tutaj kopię sobie wykopuję fundament pomiędzy tymi już zalanymi odcinkami. Ciężko to idzie. Tutaj ta glina jest jakby z takim małym kamyczkiem i ciężko wbić szpadel, także uruchomiłem młot udarowy. Jest. Naprawdę wymyśliłaś z tym kopaniem. Źle było na tych kamieniach. To były nie kamienie, tylko bloczki betonowe. Co było? Uwaga na nogi. Czemu tak tutaj szlifujesz? Deska mi wchodzi. I co? No patrz, jaka wyszczelna. Nie mogłabyś wziąć. Wziąć się mówi. Wziąć. Wiem lepiej co. Mogłabyś. Wziąć. A i w takim tempie to ty nigdy tego nie skończysz. Ja ci powiem. Żona. Z tymi warsztami. Nie mogłabyś mieć dłuższej deski? Drobnica brakuje? To jest najdłuższy odcinek? Nie. No to powinieneś mieć deski z tamtego odcinka. Kto powiedział, że tam miałem długie? No tak myślałam, bo najdłuższy 3-metrowy odcinek to był. Ale ja nie mam długich. Ej no. Kupiłabyś mi dobre końcówki. Dobrze. Gulliverku, jak tam sytuacja u pana? Słabo. O, niedopuszczalne. Mam sobie sam zrobić, czy nie zrobisz? Zrobię ci. Tak do filmu mówisz? Pewnie. Drogi śledzie. O królu. Oj. Malutki się znudził, ziewa. Wiesz co znalazłem? Co znalazłeś? Młotek. Młotek. Czyli ta kuźnia mnie nie ominie. Pierwszy młotek do kuźni. I wiesz co się stało z moimi płytkami, bo tu miałem 6 płytek. No to pierwsze 6 płytek chodnikowych właśnie wykorzystałem. Trafiły tutaj pod umywalkę.
i jest dużo wygodniej teraz tu zmywać czy umyć ręce, bo wcześniej ten teren tu był taki pochyły i śliski. Ale chcę rozwalić. Która godzina? Nie jest już 16? Jeszcze nie. Nic nie mówiłem. O. Co to jest? Może stary zawias? Chyba zawias. Kolejne znalezisko. No tak. Nie ma jeszcze 16? Jeszcze. Pół godziny ponad. Moment. Kop. Akcja. Nie patrz tak na mnie, tylko piłuj. Ale to ta rurka z gazem właśnie? Nie, to jest prądowa. Gaz i prąd w jednym? Nie no, to chyba nie jest gazem. Czekaj. Nie strasz ludzi. Powiedz, co to za rurka. Z gazem. Nie, to jest rurka doprowadzająca wodę ze studni. Ej, to jak będziemy mieli wodę? Nie wiem jak. To jeszcze nie uradzone. Proszę, masz tu rurkę, na pewno się przyda. Przyszedł zły pies. Co to za zły pies taki, co ty masz? Malutki, co ten Gulliver tam ma? Gulliverku, co masz? Pokaż, co tam masz. Pokaż, co masz, pokaż pani. Malutkiemu pokaż. No młody. Prawda, malutki, no młody. Młody. O Jezu. Nie narzekaj, bo to się nagrało. Co się nagrało? Twoje narzekanie. Źle. No. Bo sobie nabijałeś sobie te pręty i teraz masz trudniej. No właśnie, mogłem w sumie dopiero teraz je wbijać, nie? No pewnie. Dzień dobry. Powiem wam, że myślałem, że uda mi się więcej zrobić, a przez no, trochę ponad 2 dni tak naprawdę to tylko wykopałem te 2 fragmenty tu i tu. To już jest gotowe do zalania betonem, ale schodzi się z tym więcej niż myślałem, bo tu trafiłem na taką glinę, która jest troszeczkę jakby skamieniała już. Tam są takie malutkie kamyczki i to bardzo ciężko jest tym kopać, także musiałem uruchomić młot pneumatyczny i tym młotem sobie wzruszać tą ziemię, a następnie ją wybierać tym małym szpadelkiem. To co, odpalam betoniarkę i zalewam. Ktoś tu chyba zgłupiał już zupełnie. Kocie, może ci przekręcę, to będzie ci wygodniej.
No dobra, 4 godziny pracy i 2 te fragmenty zalałem. Miałem też od razu rozebrać ten fragment, ale jest za silne słońce, a to się wygodnie akurat nie pracuje, szczególnie, że tutaj będzie, z tego co pamiętam, bardzo dużo gruzu, więc w ogóle masakra. To sobie zostawię na jutro. Jutro rano to będzie trochę cienia, to wtedy się z tym pobawię. No niewygodnie się po prostu kopie pod takim fundamentem. No nie można stanąć prosto i wbić szpadel, tylko trzeba się tak wyginać. Nieprzyjemna praca. Ale już ile za mną? 9, 11, 11 szesnastych. 11 szesnastych. No dobra. To co? Wezmę się za koszenie trawy, bo zając nam tam szaleje w truskawkach, więc myślę, że jak wykoszę tą wysoką trawę w sadzie, to nie będzie miał już tak łatwo, żeby tam dojść. Na pewno będzie widoczny, więc może malutkiego przeuważy i troszeczkę pogoni. Także głównie podkoszę tutaj tą drogę dojazdową, bo to trawa już wysoka rośnie. Najwięcej zabawy będę miał tu z tą trawą, no bo ona jest wysoka, a mam zwykłą kosiarkę. No liczyłem, że będę miał już tą kosiarkę bijakową, ale okazało się, że jednak trzeba poczekać prawie 2 tygodnie na realizację zamówienia. Także pomęczę się zwykłą albo ewentualnie kosą. No i wykoszę też tam już pomiędzy tymi krzewami. Tak, tu pomiędzy tymi krzewami, żeby miały łatwiej, żeby ich tam trawa nie przerastała. No, dobry moment, żeby skosić, bo jutro chyba wieczorem ma być deszcz, więc idealny moment na koszenie. Więc ja myślę, że on po prostu przechodzi jakoś tędy, tutaj pod tym płotkiem, czy może między tymi jeżynami jakoś się przyciska. No to jak mu się tam wykosi i będzie taki bardziej widoczny, to myślę, że przejdzie go ochota. No, takie mam nadzieję, a jak nie, to się tutaj malutkiego zostawi. Malutki, chodź tutaj. Chodź, dobry piesek, pilnuj tutaj truskawek, dobrze? Tak, tutaj. Pilnuj truskawek, bo tu przychodzi zając, chyba. No i wykoszę tam jeszcze wokół przyczepy. Także troszeczkę koszenia jest, pewnie za jakieś 2-3 godzinki się z tym zejdzie. No to działam. A kto tak przystrzegł trawkę? Pan z pieskiem? Malutki. Malutki, bo go brzuszek boli, trawkę sobie jadł. A, tak to było. No. No dobrze. No to powiedz, co ci się przyjęło, a co ci się nie przyjęło.
Chyba, że mówiłaś już. Nie mówiłam, ale przyjęło się wszystko poza jedną morwą. O, tą tutaj. Początkowo myśleliśmy, że obie morwy się nie przyjęły, bo i ta nie miała liści. Po czym ta wypuściła liście. Ale nędzne. I jeszcze ma jakiś złamany pęd. Nie wiem dlaczego. Grat, ale takie zarysowanie na korze. Kiepsko wyglądają te wczesne maliny. O, takie bździdła. Maleńkie pędy. Malutkie, a jak będziesz to ugryzał, to nie będzie lepiej. Tu trochę większy. Kocyk może sobie przynieść. Tu akurat jest pochyło, to wygodnie tak. A może ty byś mi przyniosła kocyk? Mogę. Mój groszek łuskowy i groszek cukrowy już podrósł na tyle, że zrobiłam mu taką plątaninę ze sznurka, żeby mógł się na nim wspierać. A tutaj, gdzie wysiałam chyba pietruszkę i nie ma po niej śladu, postanowiłam posiać fasoletyczną. Zrobiłam taką konstrukcję z listewek. To są listewki przypodłogowe. Doznaczone były listewkami przypodłogowymi ze 3-4 lata temu, albo i dalej. A już drugi rok są tyczkami pod fasolę. Mam do posiania taką fasoletyczną Borlotto. Namoczyłam ją wczoraj. To są te nasionka. Namoczyłam też inne nasiona, takiej małej fasolki, którą Darek znalazł gdzieś pod podłogą. I te małe nasionka posieję przy tamtej konstrukcji. Koło sałaty i czosnku. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to dajcie dyla. A propos dajcie dyla. Śmieszna historia. YouTube od jakiegoś czasu udostępnia podpisy pod filmem. Tłumaczy to automatycznie, robi to automatycznie. Natomiast jakość tych podpisów jest bardzo słaba. A może jakość dźwięku naszych filmów jest słaba. Tak czy inaczej, żeby te podpisy miały sens, no to ja poświęcam jakąś godzinkę, 1,5 godziny, zależy jak długi jest film, na to, żeby poprawić te tłumaczenia. Trochę się z tym schodzi, dlatego że zależy mi również, żeby potem takie tłumaczenie, podpisy po polsku w łatwy sposób tłumaczyły się na inne języki. Także staram się te zdania też ugładzać, unikać jakichś naszych polskich powiedzeń i tym podobne. Ale zmierzałem do celu. No więc właśnie, ja zawsze zostawiałem w podpisie, a jeśli się podobało, to dajcie dyla. A nigdy nie zwróciłem uwagi, jak YouTube czy tam Google tłumaczą to na inne języki. No i ostatnio ktoś właśnie zwrócił mi uwagę. I co się okazało? Po czesku na przykład to jest dajcie dyla, to dajcie w mordę. Po angielsku to nawet nie powiem jak. Jak ktoś chce sprawdzić, to niech sobie wpisze w Google i będzie wiedział. Więc generalnie w większości języków to były brzydkie słowa. Także ci, co oglądają w tej chwili ten film z podpisami, nie zdziwcie się, że w momencie, gdy ja mówię dam dyla, w podpisach macie, że poprosimy o komentarz, o lajka i o subskrypcję. I to samo tyczy się Czechów. Drodzy Czesi, ja nie chcę dostać od was w mordę. Dziękujemy i dobranoc. Chciałem zastrzec przy okazji, że podczas kręcenia filmu nie ucierpiał żaden kot.
fajny Teksas.